przez całą noc odbyłem z Tomkiem kilka, może 6, 7, 8 rozmów. Oczywiście polegałem na tym, że to nie on wołał, tylko ja wołałem go. Wołałem wszystkich, ale od czasu do czasu się to mi włączyło. I zawsze był taka sama odpowiedź. Jestem słaby, nie mogę iść, daję 2 kroki. No nie mogę. Podczas tych całej nocy, ja zaraz wrócę do tematu Artura i Adama, co się z nimi wtedy działo, ale najpierw dokończę z Tomkiem. Bo oczywiście zgłaszał mi, że zmarł, że ma białe ręce. Ja mówię, gdzie masz rękawice? On mówi, nie wiem. Zrobił wrażenie trochę, no jakby nieświadomego, nie wiedział, co się z nim dzieje po trosze, prawda? Zaleciłem mu filin, heparynę na odmrożenia, potem deksametazon. W końcu widziałem, że ten płytki oddech, no, z doświadczeń miałem, że jest to może być pierwszą objawą brzegu płuc, którą właśnie utrudniają strasznie zejście, prawda, że człowiek jest strasznie słaby, no bo nie ma tlenu, prawda. Zaleciłem mu nifedipinę, potem go zapytałem, czy zażył, mówi, że mu wypadła z rąk, tabletki mu wypadły, widocznie miał bardzo zmarznięte. I ostatecznie prowadziłem go tak do 6:30, był na grani już, bo starałem się cały czas Cię pytać, gdzie jesteś. No różnie on odpowiadał. Pytałem o Maćka cały czas, Berbekę, ponieważ oni schodzili wolniej, byli drugim zespołem. I on mówił tak, raz mówił, widzę Maćka, raz nie widzę Maćka, znów widzę Maćka, znów nie widzę Maćka. Czyli Maciek gdzieś był trochę niżej, ale razem byli na grani. W jednym miejscu byli razem nawet, ponieważ zgłosił Tomek, że chcą biwakować. Ja oczywiście nie zgodziłem się na to, powiedziałem chłopaki, no, mówiąc liczbie mnogi, ale rozmawiałem tylko z Tomkiem, że biwakować to od tej porze nie można, prawda? W związku z tym oni się w końcu zdecydowali, że będą schodzić dalej. Ostatnią łączność miałem o godzinie 6:30 z Tomkiem, który mówi, że nie może zejść. I to była ostatnia łączność. Więcej łączności nie było.